Uważamy, że powinien powstać nowy system zatrudnienia i wynagrodzenia dla kurierów. To już nie pierwszy raz, kiedy kurierzy buntują się przeciwko platformom, dla których pracują, co pokazałem na ostatnich filmach newsowych. Był strajk Pyszne, jeden, drugi, był ostatnio strajk Volta i teraz mamy strajk Glovo następny, bo nie jest to w sumie pierwszy. Ostatni strajk Glovo był w Wałbrzychu 2022 roku. Wtedy problem kurierów był gigantyczny, pamiętam w sumie jak było głośno o tym strajku. Chodziło o to, że Glovo ucięło dopłaty za dojazd do restauracji i kurierzy dostawali płatność za przejazd tylko od restauracji do klienta, co wiadomo przyczyniło się do ogromnego spadku zarobków kurierów z tego względu, że po prostu na Glovo mamy grafik, meldujemy się, nie możemy za bardzo przepisywać zleceń, a Glovo potrafi wrzucić jednak długie dojazdy do restauracji, więc po prostu na przykład kurier realizował kurs samochodem albo skuterem, na przykład 10 km, z czego 2 km to było tylko dojazdu od restauracji do klienta, więc to było mega słabe i wtedy kurierzy się strasznie zbuntowali. I ten strajk był ostatecznie skuteczny, bo jak wiecie, do dzisiaj mamy zapłacone normalnie za dojazd do restauracji. Więc takie zamówienia po 10 km kurierzy dostawali za to wynagrodzenie z rzędu 10-12 zł, nie? Te wcześniejsze strajki opierały się głównie na tym, żeby brać godziny w aplikacji, żeby klepać sobie swoją dyspozycyjność, deklarować, że przyjdziemy do pracy. I ludzie faktycznie tak robili. Przyjmowali zlecenia na aplikację, w sensie, że zamówienie wpadało na aplikację, ale oni nic z tym nie robili, więc ostatecznie po prostu zamówienie było mega opóźnione albo ostatecznie do klienta w ogóle nie dojeżdżało, więc była to dosyć wysoka szkodliwość dla samej platformy, jak i dla klientów. Glovo wtedy miało rozwiązanie bardzo proste na takich gagatków, po prostu banowało im konta i brało nowych, nie? Najprostsze, najszybsze rozwiązanie. Obecny strajk kurierów trwa w Poznaniu i Grudziądzu. Nie polega on na tym samym, co wcześniej wspomniałem. Tutaj strajkujący są bardziej pokojowo nastawieni, jak to sam organizator nazwał. Polega on na tym, że po prostu zmawiają się i na konkretne dni nie klepią sobie godzin do pracy, czyli platforma nie ma do dyspozycji tylu kurierów, ile powinna mieć. Więc jest to tutaj akurat takie mniej szkodliwe, bo mają po prostu mniej ludzi do dyspozycji i muszą kombinować i muszą aktywować sobie nowych, jak ostatecznie to miało miejsce. Bo doszły mnie słuchy, że ostatecznie tym kurierom w Grudziądzu zostały zablokowane konta, i też jak można było zauważyć, była też przeprowadzona rekrutacja w Grudziądzu. Jak ma sytuacja się w Poznaniu, to tego nie wiem. Ale dobra, czego ci kurierzy chcą? Przecież zarabiają duże pieniądze i w ogóle już wam wszystko tłumaczę. U mnie na kanale możecie przecież w sumie też obejrzeć dużo filmów i zobaczyć, że kurde, jakie to zarobki na Glovo nie są świetne, przecież to ciągle jest 30 albo i wyżej na godzinę. Ale nie wiem, czy kojarzycie, może oglądaliście ten film, był bardzo dawno temu. Bywają na Glovo gorsze dni w Krakowie, bywają lepsze, całe szczęście zdarzają się rzadziej te gorsze, ale się zdarzają. Ale są takie miasta jak na przykład Piła, w której byłem i nagrałem film, jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam, gdzie stwierdziłem, że te zarobki są tam wręcz patologiczne. Są po prostu tak skandalicznie niskie, że ja się dziwiłem, jak ktoś może tam pracować na takim Glovo na pełny etat, przecież to się kompletnie nie opłaca. Zarobiliśmy całe 92 zł 61 groszy. Daje nam to zapłatne 26,50 prawie na godzinę. Jest to gorzej niż w jakimś Gdańsku, nie? Bo ja dawno tak gównianych zarobków nie widziałem od czasów Gdańska, naprawdę. Organizatorzy tego strajku w Poznaniu wystosowali takie pismo do platformy Glovo. Zachęcili samą aplikację po prostu do dyskusji z nimi, żeby podyskutować nad rozwiązaniem problemów, które tam opisują, ale ostatecznie nie dostali żadnego odzewu. Hej, tutaj Stowarzyszenie Protestacyjne z Poznania. Dzisiaj trwa nasz drugi dzień strajku. Nasza petycja, która wczoraj była ogłoszona, niestety jest całkowicie zignorowana. Na wczorajsze spotkanie byli wcześniej zaproszeni przedstawiciele Glovo. Nikogo nie było niestety. I nadal nikt się nie odezwał, ani z biura Poznania, nie wiem. Jesteśmy zignorowani.
Więc to, co napisali, opublikowali do internetu, żeby każdy miał do tego wgląd. No i sobie teraz to przeczytamy i zobaczymy, o co im tak naprawdę chodzi. Jak możemy zobaczyć, pismo zostało wystosowane 23 marca tego roku, no i jest skierowane do przedstawicieli Glovo Polska. No i tutaj ludzie podkreślają, że powodem ich zorganizowanego buntu, czy tam strajku, jest to, że przez to, że nikt nie słuchał ich przez ostatnie lata. W sumie oni dawali znać, że coś jest nie tak i platforma miała to w dupie, nie wprowadzała żadnych zmian, po prostu ich cierpliwość się skończyła, tak? No i jak możemy przeczytać? Obecne średnie zarobki kuriera Glovo za godzinę w Poznaniu wynoszą około 30 zł brutto za godzinę. Przy normalnym harmonogramie pracy, czyli 5 dni w tygodniu po 8 godzin pracy, przychód z aplikacji będzie wynosił 4800 zł brutto. I tu zaczynają się problemy. No właśnie, już wam tłumaczę, o co tutaj im chodzi dokładnie, ponieważ podniesione jest to, w jaki sposób oni są zatrudniani i że gdyby byli zatrudnieni tylko na umowę zlecenie, no to ta kwota z tego zarobku byłaby gigantycznie niska. No i to jest prawda, no bo jak wiecie, ogólnie na wszystkich umowach, no te składki ZUS-owskie, podatki i tak dalej, one są gigantycznie wielkie i z takiego 4800 zostanie tam no 3 albo 2 z kawałkiem. No tak pi razy drzwi, nie? No i tutaj mówię oczywiście o przypadku o samej umowie zlecenie, nie? No i jak dobrze wiemy, nie jest to tajemnicą, że w świecie delivery panuje forma zatrudnienia, umowa zlecenie plus umowa najmu, o której wspominałem w poprzednich newsach. Jest to po prostu właśnie spowodowane tym, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiło do kieszeni kuriera, tak, żeby nie płacić tych gigantycznych składek i tak dalej. No i no, każdy po prostu kombinuje jak koń pod górę, żeby tylko mu się to opłacało. Zaznaczyli to, że właśnie no trzeba podpisywać taką formę zatrudnienia, bo inaczej by się to nie opłacało, nie? No i tutaj jest jedna rzecz, z którą ja się stanowczo nie zgodzę. Jest podniesiony argument taki, że wielu kurierów musi wypożyczać pojazdy, rowery elektryczne czy skutery. Tutaj już pierwsze zdanie jest źle napisane, no bo nikt nie musi wypożyczać tych sprzętów, nie? Zaznaczmy to, że jak się zatrudniacie na tej aplikacji, to zawsze jest mówione, że musisz mieć własny sprzęt i tak dalej, więc no nie musisz wypożyczać tego, bo jak się zatrudniałeś, to dostawałeś informację, że musisz mieć swój rower, skuter, samochód czy cokolwiek innego, żeby realizować te zamówienia, więc to, że ty wypożyczasz sprzęt, żeby móc tam pracować, to jest tylko i wyłącznie twoja sprawka, więc argument o tym, że musisz wynajmować coś takiego, no jest słaby w ogóle, nie? To nie jest żaden argument. Jeszcze możemy się zatrzymać na chwilę przy tym najmie, bo ja nie rozumiem ludzi, którzy chcą faktycznie pracować na tym delivery i realizować te dostawy i wynajmują taki sprzęt, skoro można kupić sobie rower elektryczny, skuter czy cokolwiek po prostu na raty. I te raty kiedyś się skończą, tak? Możemy wziąć to na 2, 3, 4 lata, ale w końcu spłacimy to i będziemy mieli na własność coś takiego. I różnica między najmem a tymi ratami jest taka, że gdybyśmy jednak się rozmyślili i nie chcieli już jeździć i byśmy chcieli się tego pozbyć, no to odzyskamy część pieniędzy, tak? A z najmu nie odzyskamy kompletnie nic. Więc tutaj z tym się kompletnie nie zgodzę. No i tutaj dalej jest, że wybór właśnie umowa zlecenie plus umowa najem to jest wybór bezalternatywny, jeżeli chodzi o formę zatrudnienia, o formę pracy na tych platformach, no tak jak powiedziałem wcześniej. No i tutaj też jeszcze jest mowa o tej dyrektywie Unii Europejskiej, nie? Wiemy, że Rada Unii Europejskiej zatwierdziła właśnie dyrektywę o pracy za pośrednictwem platform internetowych. Mamy nadzieję, że wkrótce będą jakieś dobre posunięcia w tej sprawie. Jednak w tej chwili stawki są katastroficznie małe, a ciągła tendencja do ich obniżania jest uważana za całkowicie niedopuszczalną. No i zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej dyrektywie, o niej też mówiłem w poprzednim filmie newsowym. Jak myślicie, czy jeżeli faktycznie by weszło coś takiego, że kurierom miałyby być unormowane godziny pracy, czyli miałby być zagwarantowany etat, urlop, no wszystkie inne rzeczy, to jak myślicie, czy dalej byłoby tyle pracowników, którzy by mogli jeździć i tak dalej, czy raczej by wyjechali 3/4 tego, co obecnie jeździ i zostawiliby tylko tych z najlepszymi wynikami i tych, którzy najdłużej pracują? Jak myślicie? Zastanówcie się, czy na pewno ta dyrektywa to jest dla was takie dobre rozwiązanie, bo wydaje mi się, że gdyby faktycznie to wszystko przeszło i by się obróciło to w takim kierunku, że kurier by musiał mieć umowę o pracę, musiałby mieć pełny etat i tak dalej, to myślę, że większość z was by nie miała tej pracy już w ogóle i byście musieli szukać jakiejś innej alternatywy, no bo wątpię, żeby wszyscy kurierzy zostali zatrudnieni na pełny etat i by musieli zagwarantować godziny, więc no ja bym się zastanowił po prostu nad tym grubo, nie? Jeżeli ktoś chce więcej wiedzieć na temat tej dyrektywy, co tam ostatecznie zostało uzgodnione i na czym to stanęło, no to zapraszam do poprzedniego filmu, tam wszystko wyjaśniłem co i jak. W skrócie nie zmieni się obecnie nic. No i jak możemy przeczytać dalej, w związku z powyższym, rozumiejąc jednocześnie trudną sytuację ekonomiczną platformy internetowej Glovo, żądamy, aby mnożnik w mieście Poznań już teraz wynosił minimum 1,7 w ciągu ciepłych miesięcy, a zimą znacznie wyżej. I tutaj mamy zaznaczenie, że bez żadnych innych manipulacji przy systemie płatności za zamówienie, jak to miało miejsce na przykład 8 sierpnia 2022 roku.
o ile dobrze pamiętam, no to o tej zmianie nagrywałem i wtedy tam była mowa, że te zarobki chyba w ogóle poszybowały do góry, to znaczy poszybowały na pewno, bo pamiętam jak to nagrywałem, tylko problem był taki, że mnożniki były tam dłuższą chwilę wyżej, faktycznie one tam były 1,8, 1,9, bo ta zmiana polegała na tym, że obniżyli stawki bazowe za samo zamówienie, za kilometr, ale podwyższyli mnożniki, nie? No i tam została jeszcze wprowadzona minimalna kwota za zamówienie, za takie krótkie zamówienia, za nie wiem, 500 metrów, 700, żeby nie dostawać za to 3-4 zł, tylko tam chyba było 7,40 czy coś takiego. No i wracając do tych mnożników, na jakim poziomie one są dzisiaj, no to możecie sobie zobaczyć aktualnie 1,42, 1,52. No faktycznie to jest warte zaznaczenia, żeby nie manipulować innymi stawkami, jakby nie było, no bo ta platforma ma dosyć dużo do zmiany, nie? Albo w jedną, albo w drugą. Więc tutaj faktycznie zmiana była na lepsze, no ale na jak długo, no to już sami widzicie, że no wróciliśmy do tego, co było, a nawet nie wiem, czy i nie gorzej. No i tutaj też jest w tym piśmie zaznaczone to, że konta strajkujących zostały po prostu poblokowane. Pojawia się pytanie, czy jest to słuszne rozwiązanie problemu? No oczywiście, jak dobrze wszyscy chyba zgodnie odpowiedzieliśmy nie, no bo to nie jest rozwiązanie problemu, jak dla mnie, nie? Wróćmy jeszcze na chwilę do tego traktowania kurierów. Chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię. Ludzie, którzy strajkowali, mieli blokowane konta. Za każdym jednym strajkiem zawsze były tam jakieś konta, które zostały zblokowane po prostu za nieprawidłowe korzystanie z platformy nieregulaminowe, czy jak to oni to tam sobie nazwą. No chodzi o to, że klepali godziny, a nie pracowali, tak? No bo stwarzali problemy platformie, tak? Ale teraz jeszcze chciałbym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. W Krakowie też tam był jeden strajk, mogliście go sobie zobaczyć tam u Pajaloka na streamie, u mnie tam gdzieś na odcinku też o tym mówiłem. Kurierzy się zebrali po prostu całą gromadą, no i zaczęli tam po prostu nacierać na to Glovo Center, jest to biuro, do którego można przyjść, zrekrutować się, jeżeli jest rekrutacja otwarta, nie wiem, wymienić torbę, zapytać się o coś, napić kawy, no ogólnie to jest biuro dla kurierów, gdzie mogą raz w tygodniu przyjść i coś sobie załatwić w realu po prostu, nie? Żeby nie pisać na jakimś telegramie czy cokolwiek. No i pamiętam, że wtedy była taka sytuacja, że dziewczyna, która tam siedziała, oczywiście z ochroniarzem, obydwoje po prostu poczuli się mega zagrożeni. No i bo ogólnie ci ludzie, którzy siedzą w tych biurach, oni nie są w żadnym stopniu za cokolwiek odpowiedzialni, nie? Oni są od tego, żeby zbierać wasz feedback, żeby wam pomagać i tak dalej, ale oni nie są w żadnym stopniu decyzyjni za cokolwiek, więc nie musicie atakować tych ludzi, a no sytuacja w Krakowie nie jest jedyną sytuacją, tak wynika z moich informacji, które tam gdzieś dostałem, więc no jak platforma Glovo ma poważnie traktować też takich ludzi, nie? Którzy strajkują i robią jakby nie było trzodę i no tak można już nad wyrost w sumie powiedzieć, że zastraszają trochę tych ludzi w biurach, którzy tam siedzą, nie? Więc no jeżeli chcecie strajkować i walczyć o coś, no to róbcie to normalnie, a nie właśnie w taki sposób, że no cierpią na tym inne osoby, nie? Więc no bo wtedy nigdy nie będziecie traktowani poważnie przez taką platformę po prostu. Po cholerę oni mają zmieniać cokolwiek, jeżeli widzą, jak ci ludzie się zachowują, nie? Można to trochę tak porównać w sumie, myślę, do strajkujących rolników we Francji, gdzie zaczęli wywalać gnój ludziom do restauracji w McDonaldzie i tak dalej, nie? Zaczęli uprzykrzać życie ludziom, którzy w ogóle nie mają wpływu na te rzeczy, które dotyczą tych rolników, nie? Więc nie zaszkodzili te osoby tym rolnikom w żadnym stopniu, a i tak im się obrywało, nie? No takie trochę porównanie, no ale myślę, że trafne. No i dobra, przejdźmy do tych pytań. Czas oczekiwania na zamówienie w Biedronkach wynosi czasami nawet do godziny i więcej. To wygląda jak niechęć do udoskonalenia i optymalizacja działania aplikacji. Skutki są takie, że my tracimy dużo pieniędzy, traci też Glovo, bo w czasie naszego oczekiwania na miejscu można było zrealizować inne zamówienia. Uważamy, że obowiązkowe jest pojawienie się algorytmu, który pozwoli na wezwanie kuriera do Biedronki dopiero w momencie, gdy zamówienie jest gotowe lub chociaż w momencie, gdy pracownik sklepu przyjął do realizacji określonego zamówienia na swoim urządzeniu. To jak to działa backstage'owo, to nie wiemy. Mam nadzieję, że zaraz się dowiemy, bo porozmawiamy sobie jeszcze tutaj z osobą od Glovo i się dowiemy paru rzeczy. Tak, załatwiłem rozmowy, żeby podyskutować na te tutaj tematy, które zostały poruszone, no bo tak jak organizator stwierdził, nikt ich nie słucha, więc ja wysłuchałem i postarałem się coś tam zorganizować. Wracając do tej Biedronki. Faktycznie problem istnieje od dłuższego czasu, chociaż no ja ostatnio jak jeżdżę, no to nie spotykałem się z problemem oczekiwania na zamówienie, no ale ja jeżdżę mało, więc ja tutaj mam gówno do gadania tak trochę, ale wiem, że problem istnieje i należałoby to faktycznie poprawić, tylko pytanie, co daje dupy, nie? Czy algorytm, czy ludzie, którzy tam pracują? I drugie pytanie, czy Glovo po prostu stara się jakkolwiek z tym walczyć, nie? Czy wywalone? Druga rzecz. Numer zamówienia kod odbioru obecnie nie jest widoczny w czasie, gdy w aplikacji wyświetla się odliczanie czasu na przygotowanie zamówienia. Ja o tym mówiłem wielokrotnie na filmach i faktycznie to jest naprawdę duży problem, powodujący wiele frustracji i nerwów w stosunku do kurierów, no bo wiecie, no często przyjeżdżamy do
lokalu, a na aplikacji dalej widzimy licznik, że zamówienie jest w przygotowaniu i często dzieje się tak, że czekamy tylko aż ten licznik się skończy, żeby powiedzieć jaki mamy numer zamówienia, a ostatecznie okazuje się, że zamówienie już było dawno gotowe, nie? Więc nie mamy możliwości wskazania, po które zamówienie żeśmy przyjechali i potem takie zamówienie sobie leży, stygnie, no bo nie mamy możliwości po prostu powiedzenia, że hej, przyjechałem po to, nie? Ostatnia taka sytuacja była na streamie, ale no rozwiązane to zostało po prostu w ten sposób, że no było to jedyne zamówienie do zabrania i tyle, więc to zabrałem. Restauracja ma możliwość potwierdzenia, że jest już to przygotowane, więc tutaj też prośba do restauratorów, nie? Że jeżeli zamówienie jest kompletowane, to odklikajcie to na terminalu. Jeżeli nie możemy wyegzekwować tego od platformy, żeby zmienili to, żeby ten numer zamówienia był widoczny, no to chociaż wy odklikajcie to, żeby po prostu przyspieszyć waszą pracę, naszą pracę i każdy będzie zadowolony, nie? No bo po co to utrudniać? A nie odklikam, bo no nie widzę powodu, żeby tego nie robić po prostu, nie? I faktycznie ten problem jest i jest to bardzo wpływający problem. Powrót do domu, czyli tak zwany backrouting, o którym też mówiłem przy okazji postulatów pyszne na poprzednim filmie. Chodzi o to, że wiecie, może się zdarzyć tak, że mamy ostatnią godzinę pracy i zamówienie nam wpadnie kompletnie nie w kierunku, w którym mieszkamy, więc potem musimy dymać na tym rowerze, czy tam skuterem, nie wiadomo ile, za darmo do domu i tak dalej. I że fajnie by było, żeby wprowadzić system, który te ostatnie zamówienie, które ma nam wpaść, żeby dobierał nam faktycznie w kierunku miejsca zamieszkania, które wcześniej sobie określimy. Myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, które jednak gdzieś się tam sprawdza na Uberze czy tam na Bolt, ale na taksówkach. Na Uberze ostatnio zostało to wprowadzone na Idźcie, w sensie, że dla kurierów jedzenia. Ja ostatecznie tego nie przetestowałem, ale no możliwość jest, inne platformy z tego korzystają, więc jest to myślę skuteczne i jest to raczej jakieś duże udogodnienie, nie? A jeżeli nie będzie takiego zamówienia, które by mogło nam wpaść w kierunku domu, to żeby wyskoczył komunikat, no dla ciebie już nie ma roboty, dalej już możesz jechać, nie? I myślę, że problem byłby z głowy, więc... No ale to tylko moja opinia, nie? Może backstage'owo to tam w głowie wygląda jakoś inaczej i może jest to jeszcze jakiś większy problem. Mamy dosyć tych customerów, to zdecydowanie powinno zostać usunięte. Tak, tylko trzeba się też wrócić i przypomnieć, dlaczego zostało to wprowadzone, nie? Kiedyś nie było czegoś takiego na Glovo, tutaj nad saldem gotówkowym wyświetlała się informacja, że obszar wysokiego zapotrzebowania jest pod tym i pod tym adresem, nie? Nikt nas nie zmuszał, żeby tam jechać. To była dla nas informacja, że jeżeli chcemy dostać kolejne zlecenie, no to musimy tam pojechać, nie? I kurierzy po prostu najwidoczniej to ignorowali i zaczęło to być problematyczne dla samej platformy, no bo nie było po prostu kurierów, którzy by szybko zrealizowali to zlecenie i na pewno wydłużał się czas oczekiwania przez klienta, gdzie teoretycznie nie musiał tyle czekać, bo gdyby kurier po prostu faktycznie pojechał w ten obszar, o którym został poinformowany. Więc myślę, że po prostu Glovo się wkupiło i zrobiło właśnie takie rzeczy jak właśnie customer, który przymusowo ściąga tych kurierów w dany obszar miasta, nie? Tylko że te customery myślę, że zostały poprawione, bo pamiętam jak właśnie był ten strajk w Krakowie i ludzie się domagali poprawy tego, no i myślę, że zostało to poprawione, no bo ja jak dostaję te customery, no to dojeżdżam do tej Biedronki, zamówienie się faktycznie zmienia od razu, jak dojadę, w sumie odbieram zamówienie i jadę. Mam zapłacone normalnie z miejsca, w którym dostałem to zamówienie, w którym mi zostało to przypisane. Ja nie widzę absolutnie żadnego problemu w funkcjonowaniu tego, ale tak jak powiedziałem, ja mało jeżdżę, więc mogę czegoś też nie widzieć, więc tutaj trzeba brać na to poprawkę, nie? Rekompensata za anulowanie zamówienia nie z winy lub inicjatywy kuriera. Oczywiście, że tak, to podlega bezdyskusyjnie pod to, no, że powinno być to po prostu poprawione, bo często zdarza się tak, że faktycznie dostajemy zamówienie, przyjeżdżamy do restauracji, mamy tam z 5 km, nie? I mówimy, że to i to zamówienie i potem się okazuje, że oni nie mają jakichś składników, albo że klient to anulował i tak dalej, i tak dalej. Ja p***e. Jakie skurstwo to jest. No i co? Cyk, zamówienie anulowane i za anulację dostajemy, tutaj na przykład mamy za anulację 6,54, nie? Za przejechany dystans 0 km mamy tylko nabite 3,50 za anulację, razy tam mnożnik i wyszło nam 6,54, nie? Więc tutaj za dojazd myślę, że powinno być zapłacone, no bo no jednak jest to frustrujące w momencie, kiedy wiemy, że zrobiliśmy coś za darmo, nie? To jest chyba raczej logiczne i bezdyskusyjne, więc no to jest do poprawy, bo nie ma na to żadnego raczej usprawiedliwienia.
to całkowicie po prostu rozumiem i z tym się w pełni zgadzam, że no, jeżeli zamówienie jest anulowane, no to kurier powinien dostać normalnie zapłacone za te kilometry, które przejechał, skoro normalnie też ma płacone za kilometrówkę, nie? No i ostatni punkt. Coraz częściej otrzymujemy potrójne zamówienia, gdzie za dostawę trzeciego dostajemy całych 20 groszy dopłaty. Czy jest to żart albo pomyłka? Nie rozumiemy. No, nie zauważyliście, ale za podwójne zamówienia też dostawaliście 20 groszy dopłaty plus 2,50 za zamówienie pakietowe, nie? No, osobiście uważam, że te 2,50 powinno przy podwójnych, potrójnych zamówieniach, w zależności od tego, ile ich jest, bo czasami zdarzają się nawet poczwórne z tego, co widziałem na Discordzie, powinno być razy ilość zamówień, nie? Jeżeli jest zamówienie pakietowe, no to jeżeli mamy 2 zamówienia do dostarczenia, no to te 2,50 razy 2 i myślę, że byłaby to spoko dopłata za zamówienie pakietowe, a nie jakieś 20 tam groszy, nie? No bo co to jest? Ja się dziwię, że tutaj na tej liście zabrakło jeszcze postulatu odnośnie czasu oczekiwania, który wynosi 10 groszy za minutę po darmowych 5 minutach stania, nie? Więc no myślę, że jeszcze ten temat powinien być podjęty i przedyskutowany, żeby zwiększyć chociaż ten czas oczekiwania, bo na przykład taki Bolt Food ma 22 grosze za minutę czekania, dalej nie jest to kurwa dużo, ale jest jednak więcej niż jakieś śmieszne groszy, no bo za 60 minut czekania dostaniemy 6 zł, tak? Powinno być to adekwatne do minimalnej chociaż stawki godzinowej, która obowiązuje w Polsce, nie? Niech będzie już nawet to brutto, czyli te 27,70 czy ile tam, nie? Mi się wydaje, że powinno być to po prostu w takiej wysokości, a nie innej. Przepraszam, jeszcze jeden punkt. Za dostawę w deszcz dostajemy teraz 15% bonusu za każde zamówienie. Żądamy podniesienia tego bonusu co najmniej do 25%, bo to są szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy zarówno dla pojazdów, jak i dla naszego zdrowia. No, myślę, że tutaj nie ma co dyskutować. Podniesienie tego bonusu powinno być, no bo 15%, no nie oszukujmy się, to nie jest dużo. Więc teraz przejdźmy do rozmowy z osobą, która pracuje w Glovo i podyskutujemy sobie na te tematy, zobaczymy co oni na ten temat sądzą. Może zacznijmy sobie od tego, czym się zajmujesz właśnie na platformie Glovo. Pewnie, to cześć wszystkim, jestem Robert i Glovo odpowiadam za szeroko pojętą komunikację z mediami, w social mediach, z naszymi partnerami, więc na co dzień staram się po prostu komunikować między Glovo a wszystkimi naszymi interesariuszami. Okej, super. No bo jak dobrze chyba wiecie, no mają właśnie w niektórych miastach te całe strajki kurierów, no zdarza się to w sumie chyba dosyć często, no bo jak szukałem informacji na ten temat, no to można było znaleźć, że i w 2022 i tam w 2021, no i teraz mamy 2024. Cały czas temat ogólnie się gdzieś tam przewija. No i jak podchodzicie do tego tematu, do tego typu zachowań właśnie kurierów? Jak wygląda to z waszej perspektywy? Przyznaję przede wszystkim, że tak, że protesty w naszej branży kurierskiej są dosyć powszechne, nie tylko w Glovo, ale tak naprawdę we wszystkich podobnych platformach. Wynika to pewnie z wielu aspektów braku konkretnego uregulowania tego rynku, konkretnych zasad współpracy z kurierami. Po prostu to cały czas się tworzy. Mam jednak wrażenie, że protestów jest coraz mniej z biegiem czasu, chociaż przyznaję, że ostatnich paru tygodniach rzeczywiście w Glovo odbyły się 2 protesty w Grudziądzu i w Poznaniu. My jako firma jak najbardziej jesteśmy otwarci na tego typu działania, na dialog i współpracę. Rozumiemy, że kurierzy chcą zgłaszać swoje postulaty, chcą wskazać nam jako platformie elementy, które mogłyby działać lepiej i myślę, że to jest absolutnie kluczowe. Wiele propozycji kurierów jest jak najbardziej słuszna. Doceniamy tą perspektywę i dzięki niej rozumiemy, jak tą platformę ulepszać, co zmienić, co poprawić. To oczywiście zajmuje czas, ale jak najbardziej protesty i jakby głos kurierów jest dla nas istotny i bardzo chętnie się w niego wsłuchujemy. A powiedz mi, czy jeżeli już ma miejsce taki strajk, widzicie, że coś się dzieje, to w ogóle czy jesteście świadomi tego, czemu tak się dzieje? Czy po prostu jesteście świadomi tego, dlaczego ci ludzie się zbierają? Tak, w dużej mierze jesteśmy świadomi przede wszystkim, że się zbierają i że chcą protestować. Świetnym przykładem wydaje mi się jest Poznań, ponieważ 2 dni przed protestem kurierów spotkaliśmy się z tymi osobami, które jakby za to organizację tego protestu odpowiadały. Także osoby tutaj, nazwijmy to szeroko pojętej siedziby w Warszawie, pojechały do Poznania i byliśmy gotowi na dialog. Wysłuchaliśmy postulatów, wysłuchaliśmy tego, co chcieliby zmienić. Natomiast naturalnym prawem kurierów jest to, żeby oprócz normalnych spotkań face to face, czy w Glovo Center, czy w sali konferencyjnej, czy w kawiarni, nieważne, żeby oprócz tego, mówiąc metaforycznie, wyjść na ulicę, a w praktyce pójść do Glovo Center i zaprotestować. To im daje możliwość porozmawiania z mediami, nagłośnienia swojej sytuacji. Jak najbardziej jest to naturalne. Natomiast my ten dialog cały czas prowadzimy i w Poznaniu właśnie, tak jak wspomniałem, te rozmowy odbyły się jeszcze przed protestem, więc byliśmy świadomi wszystkiego, co się dzieje i wierzę w to, że ten kontakt z kurierami cały czas był dosyć pozytywny i przede wszystkim ciągły, tak? To nie było tak, że protest po jednej stronie, Glovo po drugiej i tak naprawdę nie ma żadnego połączenia. Ten dialog i kontakt
kontakt był cały czas. To jest akurat ciekawe, no bo na liście mam przygotowane drugie pytanie, że dlaczego nikt z przedstawicieli Glovo nie chciał rozmawiać, bo takie dostałem informacje od właśnie przedstawiciela strajku w ogóle w Poznaniu. Nasza petycja, która wczoraj była ogłoszona, niestety jest całkowicie zignorowana. Nie rozumiem teraz, dlaczego dostałem taką informację, a rzeczywistość jest zupełnie inna. No bo jak powiedziałeś, rozmawialiście z tymi kurierami, więc dlaczego oni tutaj propagują, że nie rozmawialiście? No bo chciałem się zapytać, dlaczego nie rozmawiacie? No to załatwiłeś mi pytanie teraz. Nie załatwiłem i myślę, że prawda zawsze jest gdzieś tam po środku i podejrzewam, że z tych informacji, których się dowiedziałeś, pewnie chodzi o to, że na samym proteście nikt, powiedzmy, z Glovo nie wyszedł do protestujących i nie otworzył dyskusji. Wydaje mi się jednak, że zachowaliśmy się całkiem fair dzięki tej rozmowie 2 dni wcześniej. Czemu my nie wyszliśmy? Wydaje mi się, że po prostu byłoby dyskusja, poziom dyskusji, kiedy jest dużo emocji, kiedy jest dużo transparentów, chęci nagłej zmiany, kiedy są kamery, zdjęcia, dziennikarze. Poziom emocji często prowadzi do tego, że ta dyskusja nie prowadzi do ostatecznych celów i naprawy sytuacji. Więc woleliśmy porozmawiać przed, jesteśmy otwarci, żeby rozmawiać dalej, wysłuchać kolejnych argumentów, kolejnych możliwości. Natomiast protesty rządzą się po prostu swoją pewną dynamiką i pewnie dlatego nikt z nas nie wyszedł. Natomiast cały czas byliśmy w kontakcie nawet w trakcie protestu, czy telefonicznym, czy telegramowym, whatsappowym i innym. Okej, rozumiem. Faktycznie dynamika sytuacji może spowodować to, że nie odpowiemy, że tak powiem w cudzysłowie trzeźwo na jakieś tam właśnie zarzuty, czy tam pytanie, czy cokolwiek w ogóle innego, więc akurat tą postawę rozumiem. Tutaj nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie w związku z tym. No sprawa stała się medialna, tak? No dlatego też między innymi ja o tym mówię. Dlaczego nie chcieliście pokazać ludziom, w sensie umówić jakiegoś terminu, powiedzieć, że kurierom, że ej, dobra, wyznaczamy termin, tutaj weźcie sobie tam, nie wiem, 5-10 osób, przyjdziemy, przedyskutujemy to i tak dalej. Czemu nie rozwiązać tego w ten sposób, żeby ludzie faktycznie i media podały taką informację, że jednak jesteście chętni na dialog z tymi kurierami, nie? Wciąż wierzę, że takie spotkanie właśnie się odbyło i odbędą się kolejne. Jestem o tym przekonany. Wiem, że kurierom protestującym w Poznaniu cały czas zależy na kolejnych etapach, kolejnych krokach, więc tych spotkań pewnie będzie więcej. Czemu nie metaforycznie usiedliśmy, czyli nie stanęliśmy podczas protestu? Wydaje mi się, że głównym argumentem jest to, że branża delivery i współpraca z kurierami jest tak naprawdę bardzo skomplikowanym aspektem. Wydaje się proste, przewieźć rzecz z punktu A do punktu B, natomiast w praktyce liczba zmiennych, liczba zależności jest bardzo, bardzo duża. My też jako Glovo Polska nie jesteśmy w stanie wdrożyć wszystkiego od razu 10-15 minut, metaforycznie 10-15 minut. Chodzi mi tutaj oczywiście o, że w parę dni nie jesteśmy w stanie zmienić całej aplikacji, więc to wymaga czasu. Na godzinnym czy 2-godzinnym proteście byłoby to bardzo trudne do wytłumaczenia. Próbujemy, nie tylko my, myślę, że wszystkie aplikacje od kilku lat już nie tyle wytłumaczyć, ale znaleźć wspólną taką drogę razem z kurierami, razem z partnerami, razem z użytkownikami, żeby ten cały system był jak najlepszy, działał najlepiej. To jest trudna droga, pewnie jeszcze wiele przed nami, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku. A takie spotkanie pełne emocji przy kamerach z kolumną protestujących kurierów, myślę, że nie uwzględniłaby wszystkich aspektów. No i też pamiętajmy o innej rzeczy. Na takim spotkaniu, na takim proteście to jest tylko pewna część kurierów, tak? Wielu z nich, nie mówię, że nie popiera protestu, ale normalnie udała się na swoje, zgodnie ze swoim kalendarzem, zgodnie ze swoimi zabukowanymi godzinami i dalej realizowała swoje usługi, chciała zarabiać pieniądze i jakby też biznes dalej działał w Poznaniu, więc to też jest istotne, żeby o tym pamiętać i też musieliśmy się tym zająć. Nie wszystkie pieczenie na jednym ogniu da się zawsze upiec. Rozumiem, no właśnie też odnoszę czasami takie wrażenie, że kurierzy nie rozumieją tego, jak dużo jest szczebli po drodze do osób, które faktycznie mają jakikolwiek wpływ, jakąkolwiek decyzyjność na to, co się dzieje w ogóle na platformie, że to jest takie proste, pójść do szefa, ej, słuchaj, nie pasuje mi to i to, nie? No ale no prawda jest taka, że no zarządza tym Hiszpania jakby nie było, nie? Więc myślę, że wy jako oddział polski w ogóle, żeby się przebić tam do tej Hiszpanii, no to też nie jest to pewnie lada wyzwanie, nie? Znaczy, to prawda, ale też nie chciałbym tutaj zwrócać w taki sposób tego aspektu na to, że kurierzy nie rozumieją. Ja sam, jak zaczynałem pracę... To znaczy, oczywiście ja mówię, że to w mojej opinii, nie? Jakie ja wrażenie odnoszę. Ale to bardziej taka dygresja. Sam często myślałem, że tego typu zmiany w aplikacji powinny być szybkie i proste, a jednak ten proces jest naprawdę długi. Nie wynika nawet tylko z poziomu decyzyjności, ale jak się na tym zastanowić, Glovo, który działa w ponad 20 krajach, tak naprawdę jest jedną aplikacją, prawda? Wyobraźmy sobie w ten sposób, że jest jedna aplikacja,
aplikacja działająca na 20 parę krajów. W każdym kraju kurierzy i partnerzy i użytkownicy, ale na przykład też ustawodawcy, którzy regulują w jakiś sposób rynek, mają swoje oczekiwania wobec platformy. To podzieliliśmy to na 20 parę krajów, ale teraz spójrzmy na miasta. Miasta też się różnią. Jedne są bardzo gęsto zaludnione i bardzo na przykład skoncentrowane w centrum i odległości dostaw są bardzo małe. Inne, czego na przykład dobrym przykładem może być Trójmiasto w Polsce, są bardzo, bardzo szerokie, z większymi elementami dojazdów. Są miasta z dużymi centrami handlowymi, z bardzo skoncentrowanymi sieciami restauracji i na odwrót. Wszędzie te oczekiwania wobec platformy są zupełnie inne, często sprzeczne. Dlatego ostatecznie, kiedy spojrzymy na tych ludzi, którzy pewnie siedzą w Hiszpanii i programują taką aplikację, którzy muszą to zaplanować, sprawdzić, zaimplementować, napisać, wdrożyć, później znowu przetestować, to jest czas, a przede wszystkim to wciąż musi być zrobione, żeby to było optymalne dla wszystkich krajów i wszystkich zmiennych, które mamy. No ogólnie tak patrząc z perspektywy czasu, no to zauważyłem, że w ogóle wszystkie inne aplikacje delivery, tak odnoszę wrażenie, że tak jakby bardziej po prostu zaczęły słuchać właśnie tych kurierów i tak dalej i zaczęły po prostu wprowadzać te zmiany, które są tak naprawdę potrzebne, nie? Myślę, że idzie to zauważyć, bo kiedyś, tak 3-4 lata temu, myślę, że nie było to w ogóle w takim tempie w ogóle właśnie wdrażane, nie? Wydaje mi się, że tak, że coraz więcej tego elementu wdrażamy. Cieszę się, że to dostrzegasz, bo mój głos pewnie jest w jakiś tam sposób jednak spaczony, będąc w środku tego wszystkiego. Korzystasz na co dzień z aplikacji i pewnie widzisz najlepiej jej zmiany, więc cieszę się, że to dostrzegasz i mam nadzieję, że kolejne kroki w dobrą stronę będziemy starać. Dobra, przejdźmy może do dalszego dialogu na temat właśnie tych w sumie postulatów, które tam ci kurierzy wypisali na tej kartce, twierdząc, że nie ma z wami kontaktu. Omówmy sobie to pytanie, czym jest spowodowany spadek zarobków, nie? Bo to jest, przewija się to pytanie non-stop na każdej aplikacji, nie tylko na Glovo, bo dzieje się to wszędzie, jest to takie jakby takie rotacyjne, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, no ale no tutaj kurierzy w Poznaniu zauważyli, że te spadki spadły od 2022 roku w ciągu 2 lat, tak, o 10-20%. No i przedstawili mi tam zrzuty ekranu, które to potwierdzają. Ta stawka za kilometr spadła stawka bazowa, no i co za tym idzie, za podobny kurs kilometrowo dostajemy o całe 5 zł prawie, że mniej. Przyznam, że my też byliśmy, może nie w szoku, ale jak dostaliśmy tą informację, że zarobki spadają, powiedzieliśmy, kurczę, sprawdźmy to, bo rzeczywiście screeny pokazują w niektórych przypadkach, że te zarobki w lipcu 2022 czy rok temu były wyższe. Wydaje mi się, że zawsze musimy patrzeć na dane zagregowane i patrzeć na szerszy kontekst, tak? Pojedyncze zamówienia, pojedyncze sytuacje wyjęte z kontekstu, tak jak te screeny, rzeczywiście potwierdzają, że były sytuacje, gdzie te stawki były mniejsze. Natomiast my sprawdziliśmy i patrząc na cały Poznań, podzieliliśmy sobie najpierw rok do roku, czyli teraz luty, marzec, tak, ten okres do lutego, marca zeszłego roku i średnia, jakby uśredniając stawkę za godzinę, jest wyższa o około 12% w stosunku do tego, co było rok temu. Spojrzeliśmy sobie na przykład na inflację, która jeszcze nie ma oficjalnych danych za marzec w Polsce, ale są pierwsze nieoficjalne informacje z Rady Polityki Pieniężnej, że będzie wynosiła około 2-2,5%. Więc realnie zarobki nie tyle wzrosły rok do roku, co nawet realnie jest to wzrost stawek. Myślę, że z perspektywy kurierów rzeczywiście czasem, kiedy ta stawka jest niższa, ona się rzuca w oczy, prawda? I dosyć subiektywnie, całkowicie naturalnie mogą podejrzewać, że te stawki są mniejsze. Natomiast to, czego mogą nie wyczuć tak na co dzień, w takiej bieżącej pracy i tego po prostu nie widać, jak się tego nie rozpisze co do minuty, to dla nas Glovo w tym momencie absolutnym priorytetem jest to, żeby zapewnić kurierom ciągłość dostaw. To, żeby oni jak najszybciej po skończeniu pierwszego zamówienia mogli zrealizować. Dzięki temu, uśredniając, tak, nie mówię o tym, że jak ktoś świadczy usługi przez 2 godziny w danym tygodniu, być może trafi na gorsze godziny, a być może na jakieś lepsze, uśredniając to w trochę większej skali, te zarobki i te stawki za godzinę są wyższe niż rok temu. Sprawdziliśmy też z lipcem, bo tam przejawiały się wśród komunikatów kurierów też lipiec 2022. Też aktualnie te stawki są wyższe. Więc po prostu czasem może się zdarzyć tak, że wyjęta z kontekstu pojedyncza godzina, pojedyncza dostawa, nawet może dzień być gorszy, natomiast całomiesięczną uśredniając te stawki są wyższe. Też chciałem dodać, w Glovo mamy też coś takiego jak Carrier Pledge, zobowiązanie wobec kurierów, to są dodatkowe benefity dla kurierów, to też jest pewna forma dodatkowych benefitów i wynagrodzenia, która nie wlicza się w te cyferki na aplikacji. Natomiast wciąż naszym zadaniem i pewnie tutaj trochę powinniśmy się jako Glovo wspiąć bardziej na wyżyny, jest ten element edukacyjny, informacyjny, gdzie pokazujemy trochę bardziej zrozumiale, jak te stawki się kształtują, jak wyglądają, jak rosną, jak spadają. I wtedy, gdy ten poziom edukacji, poziom zrozumienia będzie wyższy, dialog będzie lepszy i protestów będzie mniej. Myślę też, że bardzo kluczowym elementem w tej percepcji kurierów jest bardzo duża
zmienność całej branży w ciągu roku. Rzeczywiście, na przykład jak porównamy stawki marzec do grudnia, to stawki w marcu są niższe niż były w grudniu. Ten spadek jest, on wynika oczywiście z bardzo dużej zmienności rynkowej. W grudniu, listopadzie ludzie zamawiają na potęgę, bo siedzą w domu, bo jest zimno. Potem im cieplej, tym tych zamówień jest coraz mniej. Ten spadek jest dla nas spodziewany, on się powtarza rok do roku i tak będzie spadał do wakacji, co wiąże się ze spadkiem stawek dla kurierów. Natomiast to może być powód, dla którego oni uważają, że te stawki spadają, protestują, szukają konkretnych przykładów, żeby porównać się do roku. Natomiast patrząc na szerszy kontekst, te stawki rosną. Okej, dobra. Chodzi o to, że kurierzy patrzą strasznie prostolinijnie na te zarobki, nie? Tak jak właśnie sam wspomniałeś, że często są to zamówienia pojedyncze, wyjęte tam z kontekstu, porównane tam do jakiegoś innego zamówienia, więc jak najlepiej myślę, że byłoby wytłumaczyć kurierom, żeby uświadomili sobie, że faktycznie te stawki niby rosną, a nie jednak maleją, nie? Myślę, że trzeba nie skupiać się na pojedynczych zamówieniach, tylko skupić się na przykład na średniej, jakiej udało mi się otrzymać z ostatnich, tutaj mówię bardzo roboczo, 5x8, czyli na przykład takich 40 godzin. Czyli przejeździłem jako kurier 40 godzin, zobaczmy jaką mam średnią ze wszystkich zamówień, ze wszystkich bonusów, ze wszystkich dodatków, ze wszystkich, dzięki tej płynności, tak, która cały czas, na której się staramy, żeby ona była coraz lepsza. Patrząc na pojedyncze zamówienie, to rzeczywiście ten obraz może być lekko zakrzywiony. Czyli no odpowiedź jest taka, żeby po prostu porównywali sobie tydzień w tydzień na przykład właśnie z 40 godzin pracy, tak? I wtedy powinno być to bardziej widoczne, tak? Myślę, że to będzie lepsze. No i też wspomniałem o tej zmienności rynkowej, tak? Stawki z reguły i myślę, że to się jeszcze długo może nie zmienić na wszystkich platformach. Będą w jakiś sposób spadały w okresie wiosenno-letnim w stosunku do okresu zimowego. Okej, rozumiem. No myślę, że może niektórzy wezmą sobie to do serca, ale myślę, że będzie też jeszcze spora liczba osób, która dalej będzie robić to samo i będzie patrzeć to i zaraz oczywiście też ktoś powie, że wtedy były też wyzwania, a teraz nie ma wyzwań. I jak to ogólnie u ciebie to wygląda? Bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam, czy jak były wyzwania, to były niższe mnożniki, czy jak nie było wyzwań, czy są wyższe mnożniki, nie wiem. Już szczerze mówiąc jest mi ciężko sobie przypomnieć. No odnośnie tych bonusów, dlaczego ich nie ma, no myślę, że kurierzy też będą chętni wiedzieć. Przy tym, że jeśli chodzi o przeszłość, jeśli chodzi o bonusy, to sprawdzę to i do ciebie wrócę. Natomiast wiem, że w tym momencie w Glovo pracujemy nad bonusami dla weteranów, żeby rzeczywiście kurierzy, którzy jeżdżą na nas już długo, systematycznie, żeby tych bonusów mieli więcej. Okej, no bonusy dla weteranów, dla tych, co tutaj walą pracę na pełny etat, no to mi się wydaje, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, no bo chyba jednak ci kurierzy, którzy strajkują, no to chyba są to właśnie osoby, które pracują na pełny etat, tak? Albo i nawet więcej. Przede wszystkim wydaje mi się, że w ogóle słowo protest kojarzy się bardzo negatywnie. Natomiast jak się nad tym zastanowić, to z reguły protestują nie te osoby, które nie chcą już do danej firmy pracować, czy świadczyć usługi, czy współpracować, czy w jakikolwiek sposób być związane, bo takie osoby po prostu odchodzą. Osoby, które protestują, to są z reguły osoby, którym zależy na rozwoju danej firmy i zależy na współpracy z nią. Oczywiście nie jestem tutaj w głowie każdego protestującego, ale mamy takie poczucie, że tym kurierom zależy na rozwoju platformy i też poprawy swoich warunków współpracy, więc myślę, że tak naprawdę wszystkim zależy nam na tym samym i idziemy w tą samą stronę. Myślę, że o tym się często zapomina, kiedy się słyszy protest, kiedy się czyta w mediach o proteście. Tak naprawdę mamy te same cele, jak się na tym bliżej zastanowić, prawda? No tak, no i fajnie, że o tym wspomniałeś, bo w sumie miałem gdzieś to tam w filmie zawrzeć, no to zawrę to teraz, bo na pewno znajdzie się cała masa ludzi komentujących, że jak ci się nie podoba, no to zmień sobie pracę, nie? No ale to nie jest też takie łatwe i proste, od tego zacznijmy. Po drugie, jeżeli ktoś lubi swoją pracę i chce ją wykonywać, a nie pasuje mu tam parę rzeczy i nie jest to większość, tylko jakaś tam mniejszość i nie pasuje to, no to dlaczego miałby odchodzić i zmieniać tą pracę, zamiast po prostu próbować coś zmienić? Absolutnie, totalnie się zgadzam. No dobra, okej, no to jak już jesteśmy przy poprawkach, no to przejdźmy sobie do następnej rzeczy. Chciałbym zapytać właśnie, czy jest szansa w ogóle poprawiać te rzeczy, o które kurierom chodzi? Na przykład najistotniejszym elementem ostatnio jest ten brak numeru zamówienia, kiedy jest ten timer oczekiwania na przygotowanie zamówienia, nie? Po prostu tego nie ma. O tą zmianę kurierzy prosili już bardzo, bardzo długo. Nie wiem, czy to nie będzie już 2 lata nawet, albo i nawet więcej i dalej nie zostało to poprawione. Przyznam, że nie wiem, jak długo ten proces się już toczy, natomiast rzeczywiście jesteśmy świadomi tego, że kurierzy o to proszą. Natomiast tutaj chciałbym wejść w głębszą troszkę perspektywę i trochę wytłumaczyć cały proces. Nam w Glovo w tym momencie rzeczywiście najbardziej zależy na tym,
Są dwa takie elementy. Pierwszy jest zachowanie ciągłości zamówień, żeby rzeczywiście kurierzy nie stali na ulicy w oczekiwaniu na zamówienie, a drugi jest na maksymalnym skróceniu czasu, jaki kurierzy czekają w restauracjach tudzież w sklepach, aż zamówienie zostanie przygotowane, wydane, zapakowane i tak dalej. I ten element, o którym wspomniałeś przed chwilą, czyli braku tego numeru i tak dalej, jest elementem szerszego projektu, który nazywa się Order Ready. W dużym skrócie i troszkę upraszczając, ale mam nadzieję, że uda mi się to wytłumaczyć. Polega to na tym, że nasi partnerzy muszą zaznaczać, kiedy dane zamówienie zostało już zapakowane, bądź jest gotowe do odbioru. I oczywiście to jest proces. W Glovo mamy aktualnie, patrząc szeroko na tej skali, mamy ponad 15 000 aktywnych partnerów miesięcznie. To jest proces i edukacja i... Tak, właśnie to słowo edukacja, nie? Bo na przykład ostatnio nawet jak rano właśnie prowadziłem tam transmisję na żywo, miałem pierwsze zamówienie właśnie z Glovo i byłem właśnie w tym samym przypadku, czyli nie miałem numeru zamówienia. Byłem na miejscu, timer leci, przychodzę, no i sorry, ja nie wiem, które zamówienie mam zabrać, nie, bo mam po prostu timer. No a pani mówi, no jest jedno, a zapomniałam odklikać, nie? I właśnie o to odklikanie chodzi, że restauracje nie odklikują tych zamówień, przez to potem wychodzi taka właśnie nieprzyjemna sytuacja, że kurier przychodzi i nie wie po co. To prawda i jesteśmy tego świadomi. Cały czas pracujemy po prostu z naszymi partnerami, żeby to usprawnić jak najbardziej. To też nie jest tak, że cała odpowiedzialność jest po stronie partnerów. My też technologicznie dostarczamy rozwiązań, które najlepiej to zrealizują. Algorytmy też się uczą cały czas timingu, czasu, kiedy, jak wysyłać, co robić, więc ten proces będzie cały czas poprawiany. Jesteśmy świadomi, że nie jest teraz perfekcyjnie, natomiast docelowo taka jest nasza wizja, do czego dążymy i wierzymy, że to będzie taka sytuacja, mówi się to w korporacjach win-win, tak? Ale chodzi o to, że zyskają na tym wszyscy, że ten czas, w którym kurierzy czekają w restauracjach czy sklepach, będzie prawie że bliski zeru. Przychodzisz, dostajesz powiadomienie już wtedy z konkretnym numerem, bo przycisk został wciśnięty, przychodzisz, odbierasz, wychodzisz, realizujesz zamówienie, dostajesz następne. Do tego dążymy. Wierzymy, że dzięki temu kurierzy będą zadowoleni, nie będą w cudzysłowie tracić czasu w oczekiwaniu na zamówienie. Partnerzy będą zadowoleni, bo to szybko będzie wszystko się toczyło, łatwo i przyjemnie. Ten proces będzie taki bezkolizyjny, bez przeszkód, tak? I to jest cel, do którego dążymy. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu. W tym momencie nie jestem w stanie skonkretyzować, jak dużo. Ta skala tych 15 000 partnerów, kilku tysięcy kurierów, zamówień, które przecież to są olbrzymie liczby, jest duża, ale myślę, że ta nagroda, jak już w końcu dojdziemy do tego miejsca docelowego, będzie naprawdę warta tego potu, który w tym momencie wszyscy, bo też partnerzy, też kurierzy, też my w tym momencie musimy ponieść. A powiedz mi, czy ogólnie tak od zaplecza spojrzeć, gdyby faktycznie ten numer zamówienia dać kurierom do wglądu podczas tego czasu oczekiwania, czy zmieniłoby to aż tak dużo, że kurierzy byliby w stanie tam, nie wiem, zamówienia zabierać czy cokolwiek, nie wiem, tak teraz mówię z czapy po prostu, ale czy stoi coś za tym, że to nie zostało po prostu zmienione i dodane na chociażby takiego odczepnego się, macie i zamknijcie mordę na przykład, nie? Tak, mogło... Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli zaczęlibyśmy z pewnym wyprzedzeniem na przykład dawać ten numer, mogłoby to doprowadzić do błędów, w którym kurier na przykład odbiera nie to zamówienie i jedzie nie z tym zamówieniem. Wystarczy, wyobraźmy sobie teraz 1 czy 2 takie błędy i to się zaczyna robić ich coraz więcej, można wpaść na spiralę. W sumie chyba wiem, o co ci chodzi, bo faktycznie, jeżeli się czeka na zamówienie, to czasami zdarza się taka sytuacja, że system zamienia te zamówienia na inne, które my mamy dostarczyć. Tak. To jest taki trochę dylemat płaszcza z imprez studenckich. Jak pójdziesz do klubu czy baru i niechcący zabierzesz płaszcz nie swój, bo nie możesz na przykład swojego znaleźć i mówisz, dobra, biorę czyjś inny i następna osoba zrobi to samo, to potem kilkadziesiąt czy kilkaset osób ma inny płaszcz. I to teraz pod płaszcz, to jest pewna metafora, ale podstawmy sobie pewne zamówienia i każdy będzie dostawał nie swoje zamówienie i to będzie poważny problem później w skali. Okej, no dobra, no tak jak się spodziewałem w sumie, że to narobi jakichś tam problemów, bo bez powodu nie jest to wdrożone do tej pory, nie? Okej, myślę, że możemy przejść dalej. Został poruszony wątek tych multidropów tak zwanych, czyli łączonych zamówień. Ostatnio, co ciekawe, tutaj u mnie na Discordzie społeczność zaczęła wysyłać takie screeny, że nawet 4 się wozi łączone, nawet nie wiedziałem o tym, nie? No ale tutaj kurierzy by chcieli wiedzieć, na jakiej podstawie zostało to wyliczona ta wysokość tej dopłaty w postaci 20 groszy i nie tylko, bo jest 2,50 jeszcze za zamówienie pakietowe. Czy jest szansa na zmianę tego, żeby na przykład nie było tych 20 groszy, tylko na przykład właśnie za 3 paczki, żeby było 3 razy 2,50, nie? Tak, absolutnie tak. To jest kolejna rzecz, która dzięki dialogowi z kurierami wiemy i dochodzą nas głosy. Będziemy to zmieniać. Prace się już toczą. W tym momencie nie jestem Ci w stanie
wskazać konkretnej daty, ale jesteśmy świadomi, że musimy to zmienić i już nad tym Okej, fajnie pracujemy. słyszeć. To jest też dla nas ciekawe, bo ten projekt jest stosunkowo nowy, to jest właśnie w ramach tych rzeczy, co rozwijamy i optymalizujemy i dotyczy około, czy nawet mniej niż 1% zamówień na ten moment, bo tam to jest zmienne w zależności od wielkości miast i kilku innych aspektów, ale wciąż jest stosunkowo mały, a budzi duże zainteresowanie. Natomiast rzeczywiście 20 groszy, ten element musimy zmienić i poprawić i wierzę, że niedługo będziemy mogli wrócić z dobrą wiadomością dla kurierów. Okej, a może tak jeszcze, jak już jesteśmy przy tym, to tak jako ciekawostkę ci powiem i wykorzystam to do pytania. Jak pracowałem jeszcze w Pyszne, ja w Krakowie pracowałem, odkąd ten oddział tam tak naprawdę powstał. I na samym początku ten algorytm tam działał tak, że faktycznie kurierzy wozili też łączone zamówienia po 2, 3 i 4 nawet się zdarzały, ale no Pyszne zaczęło się z tego wycofywać i zaczęli robić tak, że kurierzy wożą tylko i wyłącznie pojedyncze zamówienia, a tutaj Glovo idzie w inną stronę. Dlaczego? Przede wszystkim nie chciałbym tu w żaden sposób porównywać się do Pyszne. Mają swoją strategię, pewnie swoje założenia, więc tutaj nie chciałbym w żaden sposób komentować. Jeśli o nas chodzi, no my wierzymy głęboko, że zwiększy to efektywność i zarówno dla kurierów, którzy będą mogli realnie nie realizując dodatkowego zamówienia, kolejnych kilometrów i kolejnego czasu poświęcając, dostać dodatkowy benefit, a dla użytkowników szybsze dostawy i ogólne zadowolenie z platformy Glovo będzie lepsze. Więc my widzimy tutaj serię benefitów. Jest to dosyć stosunkowo nowy projekt, cały czas monitorujemy jego efektywność i czy rzeczywiście będziemy go dalej rozwijać. Natomiast na ten moment te oczekiwania kurierów co do wzrostu tych stawek za łączenie, wsłuchaliśmy się w nie i pracujemy nad tym. No i dobra, i w sumie wracamy do tego czasu oczekiwania, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, no staracie się dążyć do tego, żeby ten czas oczekiwania był jak najmniejszy i w ogóle, że tam z punktami współpracujecie, a co z Biedronkami? Bo tutaj teraz też mnie to zaczęło zastanawiać i pewnie nie tylko mnie, czy problem jest z algorytmem, czy problem jest z punktami, czy problem jest z pracownikami, którzy lecą sobie na przykład w kulki, nie? Bo nie będę tutaj twórcy wymieniał, ale widziałem jego TikToka i no tam po prostu sytuacja wyglądała w ten sposób, że okej, przyjechałeś po to zamówienie, dobra, to ja sobie tylko spalę, to ci spakuję, nie? Nie ma odpowiedzi, znaczy nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie na zasadzie, że problem jest tu i tu, albo że jest jeden konkretny, bo on jest bardzo, bardzo złożony. Na ten czas oczekiwania kuriera, nie tylko w wspomnianej przez Ciebie Biedronce, ale w ogóle partnerów, jak możemy się któregoś dnia mówić na inną i godzinną dyskusję na ten temat, tylko na ten temat, jest naprawdę bardzo, bardzo wiele czynników. Olbrzymi teraz nacisk kładziemy, żeby to zoptymalizować. Jest wiele czynników. Czynnik ludzki, czynnik algorytmu, czynnik procesów, nawet czynnik prostych rzeczy, jak ustawiać te torby. I każdy z nich może mieć bardzo duży wpływ na ostateczny czas przygotowania. Mieliśmy już kilka testów. Jedne poszły na pewno dużo lepiej, jedne dużo gorzej, ale myślę, że jest to jeden z kluczowych priorytetów, żeby ten czas rzeczywiście się skrócił nie tylko w Biedronce, ale w każdego partnera. Więc nie jestem w stanie pokazać jednego. Nie dlatego, że nie wiemy, tylko po prostu jest naprawdę dużo bardziej złożony. No, ja się domyślam, że problem jest złożony, no tak się spodziewałem, no szczerze mówiąc nie spodziewałem się innej odpowiedzi, no ale no chciałem zapytać, może bym był zaskoczony odpowiedzią, no ale szczerze mówiąc nie jestem. Możemy, naprawdę to jest na tyle ciekawy temat, że możemy się umówić gdzieś na jedną rozmowę, ale też wiesz, konkurencja słucha, też nie możemy zdradzać wszystkiego. Rozumiem. No to widzowie, proszę dać znać w komentarzu, czy chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat. No i jeszcze, jak jesteśmy przy tych Biedronkach, no to ja Ci tutaj wyrażę taki feedback, który ja ostatnio zauważyłem, chociaż nie wiem, czy mój feedback powinien być brany pod uwagę aż tak bardzo jak osób, które jeżdżą pełnoetatowo, no bo ja tutaj sobie źródło dochodu zamieniłem YouTube'a z Glovo, no i jeżdżę po prostu bardziej dorywczo, ale z moich obserwacji wynika, że w tych Biedronkach czeka się mniej. Nie wiem jak z tymi większymi, bo do tych większych Biedronek, tych normalnych, nie biegów, jeżdżę bardzo rzadko, ale faktycznie no nie jest to, co kiedyś było, nie? Że wpadało zamówienie Biedronka, o ja pierdzielę, to ja nawet tego nie jadę i tyle, nie? Po prostu mówię, no w biegach ostatnio w ogóle nie czekałem na jakiekolwiek zamówienie. Przyjeżdżam, zabieram, jadę, nie? A w dużych Biedronkach, no tak, no jest lepiej. Jeżeli chodzi o Biedronki Express, jest stanowczo lepiej moim zdaniem, nie? No, ale z tymi dużymi Biedronkami, jak to tam wygląda, no to ciężko jest mi się tutaj wypowiedzieć, nie? Super. Przede wszystkim bardzo się cieszę z tego feedbacku, że jest namacalny efekt naszych starań, bo naprawdę jest dużo osób to zaangażowanych z wewnątrz Glovo. Ten temat się przewija tydzień w tydzień, jeśli nie dzień w dzień, więc cieszymy się, że nareszcie te efekty widać i
Oby więcej. Okej, no i dobra, i w sumie jak już tutaj powiedziałem o tym długim czasie oczekiwania i faktycznie jak ludzie widzieli te Biedronki, to zwykle przepisywali te zamówienia. I odnośnie przepisań zamówień, dlaczego jest położony tak duży nacisk na to, aby kurierzy tego nie robili? Inne platformy raczej nie idą w tym kierunku, żeby zabronić kurierom tego, a u was jest strasznie duża restrykcja, jeżeli o to chodzi, bo no tam chyba można przepisać jedno zamówienie na dzień, już nawet nie wiem, nie pamiętam, bo to te reguły się tak często zmieniają, albo zmieniały z tego co pamiętam, że no ciężko byłoby powiedzieć, nie? Myślę, że kurierzy poza mną też nie rozumieją skąd to wynika, z czego to wynika. To może zacznę od dobrej wiadomości. W tym momencie zasada jest taka, że po 5 minutach oczekiwania u partnera można przepisać zamówienie bez żadnych konsekwencji, bez żadnych problemów. To udało nam się wprowadzić. Natomiast z czego to wynika? Wynika to pewnie z kalendarza, który jest charakterystyczny dla Glovo i systemu slotowego. Znowu wrócę do tego zachowywania ciągłości zamówień i ta ciągłość zamówień pewnie z perspektywy pojedynczego kuriera i zupełnie inaczej wygląda niż z perspektywy osoby zarządzającej całą flotą i algorytmem i tak dalej. Przenoszenie zamówień ma konsekwencje dla całego systemu, całego procesu, dlatego w jakiś tam sposób przywiązujemy do nich wagę, natomiast wciąż dobra wiadomość jest taka, że po 5 minutach można rzeczywiście przepisywać bez konsekwencji i brać się za kolejne zamówienie. Okej, a teraz mi tak w sumie przyszło do głowy, czy nie byłoby może lepiej to zrobić na takiej zasadzie, żeby na przykład kurier mógł wysłać prośbę o przepisanie tego zamówienia i algorytm by na przykład weryfikował, czy jest to możliwe i nie będzie to miało żadnego impaktu w ogóle na właśnie działanie całego systemu. Myślę, że to byłoby ciekawe rozwiązanie. Musiałbym sprawdzić, w sensie to jest to ciekawa alternatywa. Poruszę to z ludźmi, którzy odpowiadają za operację. Sprawdźmy, bo tak jak mówimy, też się uczymy i naprawdę ten wasz głos jest dla nas ważny, więc pogadam o tym. No bo wiesz, no to tutaj, tak jak powiedziałeś, byłaby to sytuacja win-win, nie? Wtedy. No ale ogólnie dobrze wiedzieć, że można przepisywać bez konsekwencji, o tym nie wiedziałem i myślę, że dużo innych kurierów też nie wiedziało. A, właśnie, no i jak już jesteśmy przy tym czasie oczekiwania, czy jest szansa na zwiększenie opłaty za ten czas oczekiwania i w ogóle usunięcie tych wstępnych 5 minut, które są za darmo, tak jakby, nie? Na ten moment absolutnie skupiamy się na tym, żeby tego czasu oczekiwania po prostu nie było. To jest nasz priorytet. To już wiemy. Ale to jest taki priorytet w skali naprawdę nie, że przyszedł sobie rzecznik prasowy i mówi, to jest naprawdę absolutny priorytet dla nas w tym momencie. Ja rozumiem, nie? No bo ogólnie z mojej perspektywy jako kuriera, gdyby tego czasu oczekiwania nie było, to ja bym wolał, żeby go faktycznie nie było, niż żeby została podniesiona płatność za niego, nie? No bo ogólnie no lepiej kurier wyjdzie na tym, jak po prostu przyjedzie, zabierze zamówienie, zabierze i będzie miał faktycznie tą ciągłość, o której mówisz i będzie cały czas realizował zlecenia i wyjdzie to lepiej finansowo niż faktyczne podnoszenie tej płatności. No ale jak dobrze wiemy... Do tego dążymy. Pytanie po prostu, czy powinniśmy teraz tymczasowo przełożyć siły robocze, żeby rozwiązać ten proces jakoś inaczej, zwiększyć tą stawkę, zmienić to w jakiś sposób w aplikacji, czy jednak jak najszybciej dążyć do tego, żeby tego problemu po prostu nie było. Naszym zdaniem lepiej dążyć jak najszybciej do całkowitego rozwiązania tej sytuacji, żeby ten waiting time, czy oczekiwanie na zamówienie było jak najmniejsze i na tym się skupiamy. No okej, więc moja prośba do pełnoetatowych kurierów, proszę dać znać w komentarzu, czy waszym zdaniem poprawiło się w ogóle coś na Glovo, jeżeli chodzi o czas oczekiwania, bo myślę, że Robert się chętnie dowie i ja w sumie też, jak to z waszej perspektywy wygląda. My mamy statystyki i my teoretycznie wszystko wiemy, natomiast wiadomo... Aha, no dobra. Chcę wyraźnie dodać, że jedna rzecz to jest to, co pokazuje Excel, a druga rzeczywiście bardzo istotna jest odczuwanie, tak? I ono też jest... Więc bardzo chętnie się słuchamy i dowiemy, jak to wygląda. Też statystyki czasem potrafią nie pokazywać pełnej prawdy, nie pokazywać każdego pojedynczego przypadku, który może być bardzo dla kuriera nieprzyjemny, więc chętnie poznamy. No i dobra, no i tutaj zadam pytanie, które mnie bardzo ciekawi w sumie. Czy liczba zamówień z roku na rok maleje, czy rośnie? Bo tutaj właśnie kurierzy sobie już na tej podstawie spekulują, że pewnie zarobki spadają, no bo spada liczba zamówień tam z roku na rok. W ogóle bardzo dużo jest komentarzy u mnie na TikToku, że no jeszcze trochę i tego całego delivery nie będzie, bo to ludzie przestaną zamawiać, nie? Nie, to mogę, tak to przynajmniej odczuwam, że w jakiś tam sposób się obawiają kurierzy, że branża delivery, że tych zamówień jest coraz mniej. Absolutnie nie. Przynajmniej w Glovo tych zamówień jest coraz więcej. Bardzo szybko się rozwijamy. Nie widzimy tutaj spadku. Wręcz nasz jakby część rynkowa Glovo cały czas sobie stabilnie rośnie i jesteśmy coraz większym, coraz ważniejszym graczem. Myślę, że delivery to jest przyszłość. Też trochę patrząc na model Glovo,
Też widzicie to pewnie jeżdżąc jako kurierzy, że już nie tylko restauracja, ale i nie tylko zakupy spożywcze, ale tych rzeczy jest coraz więcej, jak kwiaty, jak rzeczy jedzenie dla zwierząt, artykuły wyposażenia domowego, więc tego jest coraz więcej i będzie coraz więcej. I ludzie się przyzwyczajają, użytkownicy, do tego, że mogą coś dostać w 30-20 minut i ten rynek na pewno będzie rósł coraz bardziej. No tak, zgadza się faktycznie. Glovo jest taką platformą, która jest dosyć mocno wszechobecna w ogóle, jeżeli chodzi o zamawianie czegokolwiek na dowóz. Tutaj nie mam tego na liście i myślę, że nie będę pytał, bo to też myślę, że jest drugi temat, bo chciałbym zapytać, dlaczego zamówienie cokolwiek zniknęło w ogóle z platformy, ale... Można zamawiać kuriera, który przewiezie z punktu A do punktu B. Wydaje mi się, że to też jest unikatowe u nas na... Aha, w takim sensie, żeby po prostu w notatkach co jest do przewiezienia, żeby przewieźć po prostu ze sklepu jakieś tam listę zakupów na tej zasadzie? Wydaje mi się, że nikt w ten sposób z tego nie korzysta, ale też wiemy, na tą usługę postawiliśmy, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ułatwiające często życie. Ludzie przewozili niesamowite rzeczy, od takich basicowych jak studenci przywieźcie mi notatki na zajęcia, czy jakieś dokumenty i tak dalej, ale zdarzały się też pierścionki zaręczynowe, jakieś naszyjniki, więc ten element kuriera z punktu A do punktu B jest naprawdę mega ciekawy. Sam korzystałem bardzo. Ciekawe, bo ja chyba w swojej karierze kuriera miałem tylko raz zamówienie typu shipment i nie wiem, nigdy się z tym nie spotykałem, ale ja nie mam szczęścia do takich rzeczy. To jest bardzo mała skala biznesu, bardzo, bardzo mała, ale po prostu jest ciekawa i... Tak. Ogólnie dobrze słyszeć, że ta liczba zamówień z roku na rok rośnie. Dobrze jednak mnie tam słuchy dochodziły, że faktycznie nie idzie to w przeciwnym kierunku, tylko że w coraz lepszym, więc możecie już skończyć gadać bzdury. Tutaj jeszcze tak na koniec zapytam od mojej społeczności, bo ja sam sobie to pytanie często zadaję i nie wiem, jak tym kurierom mam pomóc. Jak mamy świeżo upieczonych kurierów, jak dobrze wiemy, w Glovo mamy grafik, mamy wynik doskonałości, który decyduje nam o tym, jak szybko dostaniemy dostęp do grafiku. Jak świeży kurierzy, którzy nie mają tego wyniku doskonałości, czyli jako ostatni mają otwierany grafik, jak mają sobie ten wynik wyrobić? W momencie, kiedy nie mają jak zaklepać w ogóle jakichkolwiek godzin. Czy nie myślicie nad jakimś rozwiązaniem, żeby po prostu gdzieś tam ustawić większy priorytet na tych nowych kurierów, żeby mieli szansę się wykazać? I takie jest przekonanie wśród kurierów aktualnie, że to tak funkcjonuje? Tak. Okej. To duża rola w takim razie po naszej stronie znowu z działań edukacyjnych, bo tak nie jest. Aktualnie otwieramy, czy kalendarz jest otwarty dla nowych kurierów zaraz po tych najlepszych kurierach z najwyższym wskaźnikiem doskonałości, a przed tymi jeszcze, którzy ten wskaźnik mają niższy. Więc oczywiście staramy się, bo to jest bardzo słuszna uwaga, że ci pierwsi muszą w jakiś sposób się wykazać. To dotyczy nie tylko kurierów, ale pracy gdziekolwiek. Jako ten świeżak, co jest 5 dni, trzeba mu pomóc, żeby miał szansę się wykazać. Więc rzeczywiście te sloty są otwierane wcześniej i mogą z tego korzystać. Jeśli oczywiście macie inne pomysły, jak moglibyśmy ten system usprawnić, szczególnie się uśmiecham do kurierów, którzy właśnie niedawno zaczynali, bardzo chętnie się spotkamy i pogadamy o tym. No dobra, z mojej strony to jest wszystko. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, że poświęciłeś w ogóle czas w Wielki Piątek, to nagrywamy o godzinie, już jest 19, więc tutaj bardzo fajnie, że jednak zdecydowałeś się poświęcić trochę czasu i objaśnić moim widzom co i jak, i myślę, że ci kurierzy, którzy tam strajkują w tym Poznaniu i Grudziądzu, będą mieli trochę bardziej rozjaśnioną sytuację, jak to wygląda, i może gdzieś tam się trochę uspokoją i będą po prostu cierpliwie czekać na zmiany, o których tutaj mówiłeś, nie? Super, ja bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie, nawet Wielki Piątek. Myślę, że tego typu rozmowy są bardzo ważne. Właśnie znowu wrócę do tego elementu biznesu i delivery. Ten rynek będzie olbrzymi za parę lat i po prostu razem go kształtujmy, żebyśmy grali do wspólnej bramki i żeby ten system działał świetnie za parę lat. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. Dzięki wielkie. No i myślę, że do usłyszenia. No więc, jak słyszeliście, można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy i jedną z tych bardziej ciekawych rzeczy oczywiście pominąłem w tym wywiadzie, bo po prostu zapomniałem. Już dopytałem sobie po prostu SMS-owo, żeby tam gościa nie męczyć. Zapomniałem zapytać o te zablokowane konta, o których wspominałem na samym początku filmu, że Glovo blokuje konta, i chciałem się dowiedzieć też, dlaczego tak się dzieje, i uzyskałem odpowiedź, że... Rzeczywiście zostały zablokowane 3 konta kurierów w okolicach protestów w Grudziądzu. Jednak było to spowodowane agresją wobec osób z Glovo, a nie protestem. W Poznaniu nikt nie został zablokowany.
Więc jak widzicie, powód blokady konta nie był jednak taki, że ludzie wyszli sobie walczyć tam o swoje, tylko było to spowodowane tym, że ludzie są po prostu agresywni, gdzie wspominałem o tym wcześniej w tym filmie, tak? Więc jednak się potwierdzają te rzeczy, o których mówiłem. No i poprosiłem o to, żeby tutaj nie mówić bezpodstawnie takich rzeczy, czy mogą mi dosłać jakiś tam dowód na to i tak dalej, no ale niestety te rzeczy są objęte ochroną prawną, bo zaszło to już jak widać tak za daleko, że po prostu będą wyciągane większe konsekwencje z tego niż blokada konta. No i dostałem fragment screena od tłumacza, który wyjaśniał kontekst wiadomości, bo jak wiecie, po prostu język ukraiński / rosyjski jest dosyć ciężki w tłumaczeniu. Google Translate przetłumaczy to bezpośrednio, a kontekst może być zupełnie inny, nie? Więc tutaj Glovo się posłużyło tłumaczem. No i jak możemy przeczytać, tłumacz pisze tak. Jeśli tłumaczyć dosłownie, to on pisze o tym, że przez to Glovo, że dało... To jest w ogóle strasznie chaotycznie napisane. Jeśli tłumaczyć dosłownie, to on pisze o tym, że przez to, że Glovo dało na dół mnożniki, to teraz będą pytać za to ode mnie. Ale sprawa w tym, że w sensie tłumaczenia semantycznego w ukraińskim, rosyjskim języku oznacza to, że oni będą zajmować się ze mną s***em lub będą fizycznie zadawać szkody. Ale to bardzo tolerancyjne tłumaczenie, a ponieważ to zdanie można przetłumaczyć dosłownie, człowiek może łatwo uniknąć odpowiedzialności za swoje słowa. Na przykład wyjaśnienie, że po prostu wrzuca odpowiedzialność na mnie i to ja muszę odpowiadać za działania firmy. Ale ładunek semantyczny tłumaczenia jest taki, jak wskazano na początku. Możecie po prostu sobie się domyśleć, z jakimi wiadomościami, jakimi tekstami musiały się tutaj mierzyć osoby właśnie i kurierzy nawet, jak i osoby pracujące właśnie gdzieś tam w Glovo Center, bo jak się okazało, kurierzy też są zastraszani inni przez inne osoby, które protestują, nie? W sensie, że nie będziesz protestować, no to my cię zniszczymy, nie? Czy coś ten deseń. I dlatego tutaj ja wyrażę swoją opinię, bo na pewno wiele z was odebrało ten film w taki sposób, że no nie jestem zbytnio przychylnie nastawiony do tych kurierów, którzy strajkują. No i w sumie słusznie, że się to odebrali w ten sposób, no bo faktycznie tak jest. I to jest właśnie jeden z głównych powodów. Pierwszym powodem jest taki, jak mogliście zobaczyć, zostałem po prostu wprowadzony trochę w błąd przez organizatora tego strajku, bo nie powiedział mi do końca całej prawdy, tak? Nasza petycja, która wczoraj była ogłoszona, niestety jest całkowicie zignorowana. Zobaczmy zatem, jak to wyglądało w rzeczywistości. 2 dni przed protestem kurierów spotkaliśmy się z tymi osobami, które jakby za to organizację tego protestu odpowiadały. Także osoby tutaj, nazwijmy to w szeroko pojętej siedziby w Warszawie, pojechały do Poznania i byliśmy gotowi na dialog. Wysłuchaliśmy postulatów, wysłuchaliśmy tego, co chcieliby zmienić. Zapytałem organizatora strajku, tutaj też z ograniczonym zaufaniem do samej platformy, no i przyznał, że no tak, dialog jednak był przed strajkiem, ale na sam strajk nie chcieli przyjść, nie chcieli rozmawiać, no to nie było dialogu przecież, nie? Przedstawiciele Glovo byli zaproszeni na czwartek 21 marca na naszą akcję, ale we wtorek wieczorem późno dotarła do nas informacja, że w środę rano przyjeżdża ktoś z Warszawy, żeby z nami pogadać. Nasza petycja, która wczoraj była ogłoszona, niestety jest całkowicie zignorowana. No i nasza odpowiedź była taka, że nie jesteśmy gotowi do rozmowy, nasze postulaty jeszcze nie gotowi. Będzie to dopiero w czwartek podane i ponownie ich zaprosili. Dlatego w środę na spotkanie z tymi przedstawicielami Glovo przyszło tylko tam 5 albo 6 osób, a nie większość. Dlatego mnie tam nie było. Ta rozmowa trochę tak bez sensu, bo po prostu chcieliśmy przekazać im na nasze postulaty przez listę, żeby to było konstruktywnie, a nie gadanie. Dlatego większość nie przyszła na to spotkanie. Ja bym nie powiedział, że rozmawiało z nami, bo tam było 5 osób tylko i tyle. Więc nasuwa się pytanie, z kim w takim bądź razie Glovo rozmawiało? No właśnie. No nie było dialogu, słyszeliście dlaczego. Drugi powód, to jest właśnie to, że kurierzy odpalają po prostu, nie? Jest mi wstyd po prostu za te osoby. Jak ja mam potem ufać kurierom, nie? Którzy gdzieś tam przychodzą i proszą, że czy mógłbyś właśnie to nagłośnić? Wczoraj nawet do mnie napisał jeden kurier z Krakowa, że oni zarabiają 25 zł na godzinę i tak dalej. To jak ja mam potem cokolwiek zrobić, jeżeli jestem wprowadzany w błąd, nie mam powiedzianej całej prawdy, nie mam całego obrazu sytuacji, a potem jeszcze okazuje się, że kurierzy robią takie, a nie inne rzeczy. No to sorry. Więc tutaj z mojej strony zaufanie do kurierów będzie niestety mocno ograniczone. Tyle ode mnie, żebyście po prostu wiedzieli, jaki jest mój statement, jakie jest moje stanowisko, jeżeli o to chodzi. Czuję się po prostu
zawiedziony, nie? Bo ja myślałem, że to są osoby, które chcą faktycznie cokolwiek zmienić, chcą coś działać, a tutaj się okazuje, że oni chcą wyrządzić więcej szkód niż wywalczyć cokolwiek, nie? No tak się nie robi po prostu. Ja nie mówię oczywiście tutaj o wszystkich, bo tutaj w wiadomości zostało to zaznaczone, że są to pojedyncze przypadki. W Grudziądzu to był przypadek 2-3 osób, tak? Ale już nawet nie chciałem dopytywać, jaka jest ogólnopolska skala tego, no bo jak mówiłem, było więcej tych strajków, więc musiało się więcej takich rzeczy dziać. Sam powiedziałem, że byłem świadkiem czegoś takiego, więc no nie wygląda to po prostu zbyt dobrze. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzu właśnie, co o tym wszystkim myślicie. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie posłuchać od Roberta tematu Biedronek, jak to wygląda od zaplecza, bo był chętny, żeby wam przedstawić to, jak to wygląda. I tyle. Do następnego. Pa, pa.